Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Jak widzicie, będzie dzisiaj u mnie botwinka. Tak u mnie się mówiło na tą zupę. Tak robiliśmy cały czas. I ja dzisiaj ją zrobię, bo patrzcie, dostałam pęczek botwinki, ale naprawdę z takimi dość dużymi już buraczkami, więc wzięłam. No i te liście to jest taki upał, że bardzo szybko więdną. Te, które mi się po prostu nie podobały, to ja już odcięłam. Do tego mam 4 marchewki młode. Słuchajcie, nie miałam selera, to mam zamrożone, 2 kawałki po prostu mrożonego, kawałek pora, pietruszki kawałek, do tego mam kalarepkę, my bardzo lubimy kalarepkę, do zupy też, do tego dam, oczywiście musimy mieć Boże, nie pietruszkę, tylko koperek świeży. Słuchajcie, do tego jajka na twardo, tam no zależy ile, ja mam akurat 3, 4, 5 jajek, zależy ile te. Tutaj mam, słuchajcie, mrożony szczaw, to jest opcjonalny, ja po prostu szczaw sobie zamroziłam i tego szczawiu troszkę dam, bo on będzie fajnie tu pasował, bo on jest kwaskowy. I teraz tak, w osobnym garnku zaraz obiorę ziemniaczki i ugotuję w osobnym naczyniu. Tutaj mam jeszcze, to są łodygi z liści z kopru i łodygi z pietruszki, z natki pietruszki. Także to już umyłam i to pójdzie, po prostu z tego będę gotować wywar. Będzie dzisiaj zupka letnia bez wywaru mięsnego, ale oczywiście na mięsie też można zrobić. Ale ja po prostu chcę taką letnią. I powiem Wam, że to będzie też zupka dietetyczna, także polecam. Jak ktoś ma troszkę nadmiar kilogramków i chce zrzucić, to też polecam tą zupkę. Także dajemy to. Słuchajcie, zalewam to zimną wodą. Zalewamy. Garnek mój ma, słuchajcie, 5,5 litra. Tak? 5,5 litra, jeszcze spojrzę, ale mi się zdaje, że tak. 5,5 litra. O, zaraz tutaj. Stawiam już sobie na gaz i co będziemy robić? Słuchajcie, ja obieram seler, wrzucę, bo już mam go obranego, to on jest zamrożony. Pietruszkę wrzucam w całości, ja po prostu później warzywa te wyciągnę. Z porem jeszcze czekamy. Marchewkę będę obierać i zaraz tutaj wrzucę, także zaraz do Was wracam. I już do Was wracam. Słuchajcie, 4 marchewki obrałam, wrzucam je tu do zupy, znaczy do takiego naszego jeszcze na razie wywaru. Ziemniaczki obrane, ja je będę gotować po prostu osobno. Do tego no posolimy. O, tak. I słuchajcie, ja zawsze mówię, że jeżeli chcecie mieć, bo może też na drugi dzień będziemy jeść ziemniaczki, chcecie mieć ładny kolor, dajcie kilka kropel z cytryny. O, kilka kropel wystarczy. I będziemy je, ja już nastawiam na gotowanie. Zapalam gaz, tak. O, tutaj pod tym naszym, żeby wywar się gotował, też już zapalam gaz. O, ładnie, tak. Za ten czas, słuchajcie, ja sobie pokroję buraczki nasze razem z łodygami, ale jeszcze chwileczkę. Tu do garka, tu gdzie mamy warzywa, słuchajcie, dajemy masło. I teraz tak, zwykłe masło można dać. Ja jeszcze mam masło masło z czosnkiem i z pietruszką takie kupiłam, bardzo fajne i one też tu bardzo fajnie będzie mi pasować. Tak jak mówiłam, nie będzie to na kościach na mięsie, ale musi być jakiś tłuszcz. Dlaczego? Ponieważ na przykład witamina A, która jest zawarta w tych warzywach, ona się rozpuszcza w tłuszczu. Jeżeli nie będzie tłuszczu, to tą witaminę po prostu się, nie będziemy mieli, więc dajemy, ja tak dam może, wiecie co, może dam to wszystko? Zobaczę, jeszcze na razie dałam połowę. To jest taka dobra, czubata łyżka stołowa. Dobra, także ja zabieram się tu, niech się już to mi na takim średnim, do zagotowania i później na malutki ogień do miękkości warzyw.
słuchajcie, buraki obrane, będziemy je kroić na taką drobniutką kostkę. I teraz tak, nie powiem Wam ile dać pęczków botwinki, bo to wszystko zależy jaki ten pęczek jest duży. Ja już widziałam naprawdę bardzo duże pęki botwinki i bardzo malutkie. No ja mam tu jeden pęczek i na przykład, no słuchajcie, są tak duże te buraki, że mi wystarczy. Gdybym dała dwa, to po prostu byłoby, no moim zdaniem, za dużo, bo są jeszcze przecież inne warzywa, do tego jest jeszcze jajeczko, do tego są jeszcze ziemniaczki, także no mówię, mi tyle po prostu wystarczy. Także teraz kroję na drobniutką kostkę. Tutaj liście pokrojone, tutaj łodyżki pokrojone. Wywar się gotuje, ziemniaczki prawie już się ugotowały, zaraz odcedzę i biorę się dalej za robotę. Weźcie sobie starą deskę albo czerwoną, bo Wam wszystko zafarbuję na buraczkowo. Buraczki, patrzcie, pokroiłam drobną kosteczkę i z tych 3 buraczków tak dużo jest. I teraz słuchajcie, tą czerwoną już mogę odłożyć deskę. Przetrę tylko tutaj, bo mi już zaraz wszystko zafarbuje. O, już są plamy na czerwono. O. I słuchajcie, co pokroję teraz? Pokroję tego kawałeczek pora naszego i też chyba nie dam całego, dam połowę, tak z 10 cm. Tak, tak. I w ten sposób kroimy na takie cieniutkie paseczki. Pora umieszczę tutaj z buraczkami. On bardzo szybko się ugotuje razem, tak jak buraczki. I została nam kalarepka. Kto nie lubi kalarepki, nie musi dodawać. Ja zaraz ją będę obierać. I słuchajcie, jak ja już tu wszystko poobierałam i pokroiłam, to tak, ziemniaczki mi się ugotowały, słuchajcie. Tutaj mam już odcedzone, także będą do zupki i nawet tak można sobie podsmażyć. Także ziemniaczki ugotowane, wyciągam, słuchajcie, swój seler. O, tak, pietruszkę też, one są już mięciutkie, ja próbowałam. I będę, słuchajcie, je ścierać. Tylko poczekam, aż ostygną. Także dajmy im chwilę, żeby ostygły. O, i moją pietruchę. Tak. A te tutaj gałązki, one pójdą po prostu do wyrzucenia. I słuchajcie, ogląda mnie też jeden pan Stanisław, jeżeli się nie mylę z imienia. Jeżeli przekręciłam, to przepraszam. I słuchajcie, on, pamiętam, jak mi kiedyś napisał w komentarzu, że Beciu, te takie łodyżki od koperku fajnie jest wsadzić do ziemniaczków, jak się gotuje, bo mają fajny wtedy taki koperkowy posmak, a zwłaszcza te młode. Potwierdzam, próbowałam, smakuje bardzo dobrze, także jeżeli macie takie właśnie łodyżki od koperku, a gotujecie ziemniaki, to dajcie do gotujących się ziemniaków. Ja dałam do zupki, także też się nie zmarnowały. I słuchajcie, ten kawałeczek masła dołożyłam drugi, bo jednak tych oczek było bardzo mało, tego tłuszczu. To w sumie gdzieś dałam około 70-80 gramów tego masełka. I teraz tak, słuchajcie. Tutaj mam młody czosnek. Kto nie lubi czosnku, pomija. Młodutki czosnek.
dajemy tu nasze buraczki, te buraki bulwy i tutaj mam ten por. Buraczki naprawdę drobno pokroiłam i daję pół kalarepki. Słuchajcie. No i nastawiamy, gotujemy do miękkości na bardzo malutkim ogniu. Do miękkości naszego buraczka. Słuchajcie, warzywa zetrę na tarce o grubych oczkach, zostawiając taką jedną marcheweczkę, kawałek do przystrojenia talerza. I słuchajcie, minęło dosłownie 15 minut i moje buraczki są już takie al dente. To żółte, co tutaj widzicie, to jest masełko, a zupka jest taka fajna, czerwona. Daję teraz te swoje starte warzywa. Tutaj mam w sumie teraz jest 3 litry tego wywaru z warzywami. Fajnie, ponieważ te warzywa, które starłam na tarce, one mi zagęszczą zupę, bo ja nie będę dawać, wiecie, żadnej zasmażki czy czegoś takiego. Po prostu nie chcę. O. I teraz, słuchajcie, dodam te łodyżki. I słuchajcie, doprawiamy zupę. Zostało mi jeszcze dodać liście z botwinki i troszkę liści szczawiu, ale to na sam koniec. Słuchajcie, i teraz też z tymi też z 5 minut gotujemy i doprawiamy. Każdy doprawia jak lubi. Może być to sama sól i pieprz, może być majranek. Naprawdę tu jest dowolność, kto co lubi, kto po prostu jaki ma smak. Ja dodam, wiem, że zaraz będzie, że o Jezu Chryste, co to się stało. Tak, ja dodam kostkę rosołową, ponieważ ja lubię i ja ją dodam. Kto nie lubi, zamyka oczy i nie dodaje. I nie komentuje. Bo to jest mój garnek i to ja będę jadła. A wiem dobrze, że dość dużo kobiet też używa kostki rosołowej. Dobrze. I słuchajcie, 5 minut i zaraz wracam. I słuchajcie, minęło dosłownie 5 minut. I teraz co dajemy? Dajemy kwasku z cytryny, soku z cytryny, o. Może być też kwasek cytrynowy, jeżeli ktoś nie ma. Dodajemy do smaku, ile kto lubi. O. Dodajemy teraz liście. O. I ja dodam swój szczaw mrożony. Ale to jest opcjonalnie. O. Słuchajcie, 2-3 minutki, aby zaparzyły nam się liście. Ja dodam, bo ja już próbowałam, słuchajcie, ja dodam jeszcze pieprzu, bo dla mnie jest za mało pikantna. O, tak. Białego pieprzu dodałam. I słuchajcie, jest jeden taki jeszcze trik i o tym mam... Aha, i dodajemy jeszcze cukru. Bo troszeczkę cukru by trzeba było tutaj dodać. Tak, z 2 łyżeczki, łyżeczkę. Słuchajcie, i jest jeszcze jedna taka metoda. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład jego barszczyk jest no za mało czerwony, tak, powiedzmy. Słuchajcie, można się wspomóc, dolewając troszeczkę barszczyku takiego, są w buteleczkach, sok z buraków, jest też w tym, jak to się nazywa, w kartonikach sok z buraków, tam jest tylko 100% soku, także można się wspomóc tym i wtedy faktycznie będziecie mieli bardziej czerwony barszczyk. A ja, słuchajcie, ja sobie dodam troszeczkę barszczyku z torebki. To jest ten barszczyk ekspresowy. Dodam go sobie po prostu trochę z torebki. My go lubimy, ja czasami go piję też tak w szklance. O. Ale mówię, to jest opcjonalnie, nikogo do niczego nie zmuszam i nie namawiam. Najlepszą wersją byłoby dodać, jeżeli mówicie, że jest za mało czerwony, dolać sobie po prostu troszkę barszczyku
z butelki albo z kartonika. I ja, słuchajcie, teraz albo dajemy tutaj jogurt, albo dodajemy śmietanę. Bardziej fit, taka bardziej no to wiadomo, że dodajemy jogurt. Ja nie będę tu dodawać, dlatego że mi wyszło zupy 3,5 litra i ja bym chciała tą zupkę wsadzić sobie do lodówki. Jeżeli dodam śmietanę albo jogurt tu, no to ona mi już długo w lodówce nie postoi. A tak, taka czysta zupa, niczym nie żadną śmietaną, postoi po prostu troszkę dłużej. Będę ją nalewać, słuchajcie, sobie do takich kubeczków. Mam takie kubeczki, one są już zużyte, bo ja je cały czas używam. Z taką silikonową tutaj zamykam. One są bardzo szczelne, można w nich mrozić też. I po prostu wkładam sobie do lodówki albo do zamrażarki. I wtedy dopiero śmietanę albo jogurt dodaję po prostu na talerzu. Także słuchajcie, bo zupa już jest gotowa. Także jak się przepis podobał, to poproszę o... patrzcie, koper jeszcze. Widzicie? Zapomniałabym. Bo sobie odłożyłam i dodam tu troszkę kopru. Widzicie? Zapomniałabym. Że sobie tak dużo specjalnie dałam, bo mówię, lubimy koperek. Teraz już jest wszystko. Pachnie wspaniale, także słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!